Czy polskie samorządy mogą być przykładem dla tych zagranicznych? Oczywiście. Dzięki współpracy transgranicznej i projektom realizowanym w ramach unijnego programu Interreg, gminy takie jak Wejherowo mogą wyznaczać nowe trendy w usługach komunalnych. W najnowszym odcinku audycji Unia to się opłaca przyjrzymy się bliżej transgranicznym projektom, które wspierają rozwój, współpracę oraz integrację europejskich regionów. Programy europejskiej współpracy terytorialnej, zwane także jako Interreg, wyróżniają się na tle innych instrumentów Unii Europejskiej swoim międzynarodowym charakterem. Mają na celu rozwój gospodarczy i zrównoważony rozwój środowiskowy w państwach członkowskich. Ich zadaniem jest rozwiązywanie problemów, które wykraczają poza granice państw i które wymagają podjęcia wspólnych działań. Takie działania nie tylko rozwiązują bieżące problemy, ale również wzmacniają więzi między regionami, przyczyniając się do tworzenia silniejszej i bardziej zjednoczonej Europy. Jednym z projektów realizowanych w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk jest Circular Muse, międzynarodowy projekt promujący gospodarkę o obiegu zamkniętym w usługach komunalnych. Inicjatywa realizowana z udziałem 14 partnerów i 7 organizacji wspierających z Polski, Litwy, Szwecji i Danii jest przykładem międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony środowiska. Dzięki dofinansowaniu na poziomie 80% z funduszy unijnych, mniejsze miasta i gminy biorące udział w projekcie zyskują szansę na wprowadzenie realnych zmian w swoim środowisku. Liderem tego projektu jest Politechnika Gdańska, której zadaniem jest koordynacja całego przedsięwzięcia oraz zapewnienie jego prawidłowej realizacji. Mamy na pokładzie naszego projektu zarówno Litwę, Danię, Szwecję, no i oczywiście Polskę. Mamy przedstawicieli przede wszystkim z gmin, które są zainteresowane naszymi potencjalnymi rozwiązaniami. Celem projektu jest promocja rozwiązań ponownego wykorzystania surowców w gminach, w miastach, szczególnie w miastach miejskich i w usługach takich serwisowych, komunalnych. Nasz projekt skupia się przede wszystkim na tym, aby wykorzystywać ponownie materiały, które pojawiają się w gospodarce komunalnej miast, szczególnie mniejszych, okresowo, na przykład takich jak zmiotki uliczne, piasek używany do tego, aby utrzymywać drogi w czasie zimy. Partnerem parasolowym dla polskich organizacji biorących udział w projekcie jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. Naszą rolą jest tak naprawdę rola związana z sieciowaniem i wspieraniem naszych małych i średnich gmin i powiatów, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, na Litwie, Szwecji i Danii. My jesteśmy w projekcie odpowiedzialni za dostarczenie materiałów, za włączenie ich w platformę współpracy i umożliwienie dostępu im do ekspertów i uzyskanej wiedzy w ramach projektu. Gospodarka obiegu zamkniętego jest szerokim pojęciem. Naszym podstawowym zadaniem jest też wspieranie idei zrównoważonego rozwoju miast i gmin. Chcemy, aby wiedza, która występuje u ekspertów, występuje u specjalistów w dziedzinie, mogła być transferowana na pozostałe samorządy, na pozostałe gminy, które nie mają takiego potencjału do współpracy międzynarodowej i pracy na co dzień ze zrównoważonym rozwojem. Przykładem instytucji, która realizuje usługi komunalne z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury jest wejherowska Ekofabryka. Działania realizowane są tu w oparciu o zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Spółka w swojej działalności kładzie nacisk na proekologiczne metody działania, a w szczególności na edukację ekologiczną mieszkańców. Nie tylko z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, ale szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym powietrza czy wody. Budowa nowoczesnego zakładu w Wejherowie została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ponad 26,5 miliona złotych, a wysokość dofinansowania z Unijnego Funduszu Spójności to ponad 13 milionów 400 tysięcy złotych. Ekofabryka jest to dość innowacyjny projekt w skali naszego kraju, zresztą to pokazują liczne wycieczki z całego kraju do nas, lub patrzeć jak działamy, jak to robimy. Udało nam się dać życie pierwszemu przedmiotowi, który już właściwie nam się zawalił. Mówię tutaj o budynku, który udało nam się odrestaurować, 100-letni budynek
była parkieciarnia. I to jest serce naszego projektu. Jest to budynek, w którym nadajemy przedmiotom drugie życie. To jest miejsce, w którym prowadzimy edukację, uczymy wszystkie grupy, zarówno dzieci, jak i dorosłych, ale nie tylko o zasadach segregacji, ale bardziej staramy się pozmieniać w głowach po to, żeby zaszczepić takiego bakcyla, żeby się zastanawiać, czy na pewno musimy tworzyć odpady, czy na pewno przedmioty, których już nie potrzebujemy, muszą zostać wyrzucone, czy można zrobić coś z nimi innego. My tego uczymy i staramy się to robić w taki sposób, żeby coś w tych głowach zostało. Jeżeli chodzi o ten projekt, to raz, że jesteśmy pomysłodawcą akurat potrzeby rozwiązań, które są tutaj niezbędne, żeby obniżyć chociażby ilość tego odpadu wytwarzanego podczas sprzątania podziemia. Mówię tutaj o zmiotkach. Więc chcemy poszukać czegoś, co pozwoli raz na zmniejszenie składowania tego też odpadu, ale też jeżeli uda nam się ponownie wykorzystać część z tego odpadu przy kolejnej akcji zima, no to też jest tutaj możliwe zaoszczędzenia naturalnych zasobów, które co roku są w bardzo dużych ilościach pozyskiwane do tego właśnie, żeby ten piasek móc na zimę wysypywać na jezdnię. Gdańskie Wody widzą problem związany z bardzo dużą ilością odpadów, które trafiają do kanalizacji deszczowej. Głównie są to odpady z tak zwanej akcji zima, czyli piasek, inne substancje, które poprawiają szorstkość podczas jazdy. I też liczymy na to, że właśnie ten projekt da nam odpowiedź, co można zrobić, żeby było taniej, żeby było lepiej, bardziej ekologicznie. Efektem końcowym projektu Circular Muse ma być utworzenie południowo-bałtyckiego huba wiedzy o usługach komunalnych w obiegu zamkniętym. Hub będzie zawierał otwarty katalog studiów, przypadków i dostępnych rozwiązań dla wszystkich uczestników programu. Z jednej strony będzie służył jako platforma dostępu do ekspertów, bo to jest ważne, od kogo uzyskać porady, od kogo uzyskać tą wiedzę. W momencie, gdy chcemy przejść na gospodarkę obiegu zamkniętego, gdy chcemy wdrażać w praktyce cele zrównoważonego rozwoju. Z drugiej strony ma być to również baza dostępnych materiałów, dobrych przykładów, bo tych jest coraz więcej, jednak nie jest to wystarczająca liczba na chwilę obecną, żeby wszystkie samorządy, wszystkie powiaty i gminy były w stanie wdrożyć to w swojej działalności. Chcemy im pokazywać tą drogę, chcemy im ułatwić poszukiwanie tej wiedzy, bo to też jest bardzo ważne, żeby nie marnować czasu na poszukiwania, żeby dostosować tą uzyskaną wiedzę do swoich potrzeb i wykorzystywać ją w praktyce. Takie miejsca jak Ekofabryka w Wejherowie to dowód na to, że gospodarka o obiegu zamkniętym jest nie tylko koniecznością, ale także szansą na lepszą jakość życia w miastach i miasteczkach w całej Europie. Dzięki projektom takim jak Circular Muse ekologiczne rozwiązania mogą być wdrażane na szeroką skalę w całym regionie Bałtyku, a dobre praktyki na rzecz ochrony środowiska mogą przekraczać granice i inspirować do współpracy ponadnarodowej w trosce o wspólne dobro nas wszystkich. Europejska Współpraca Terytorialna, znana również jako program Interreg, wspiera współpracę transgraniczną. Ma na celu pokonywanie wspólnych wyzwań w regionach przygranicznych, takich jak rozwój gospodarczy i zrównoważony rozwój środowiska. I o tej współpracy porozmawiam z Michałem Missanem, przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Gmin Euroregion Bałtyk oraz prezydentem Elbląga. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie prezydencie, czym jest Euroregion Bałtyk i jaka była idea jego powstania? Euroregion Bałtyk to jeden z największych takich tworów, który obejmuje swoją działalnością 4 kraje: Litwę, Danię, Polskę, Szwecję. A po naszej stronie to jest aż 41 samorządów, ale położonych i na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. A to daje ogromne możliwości właśnie tej wymiany doświadczeń i współpracy na różnych polach, szczególnie na tych, które pan wymienił, te środowiskowe, innowacje, dużo o demokracji ostatnio, także świetne pole do wymiany doświadczeń i realizacji wspólnie projektów. A z jakimi problemami borykają się regiony przygraniczne? No oczywiście, jak w każdych takich peryferialnych obszarach,
tam są problemy społeczno-gospodarcze, które trzeba rozwiązywać, ale nie można zapominać przecież o środowiskowych aspektach rozwiązywania tych problemów, walka ze zmianami klimatu. Także tutaj skupiamy się na tym rozwoju społeczno-gospodarczym, ale opartym też o dobre praktyki, jeśli chodzi o ochronę środowiska i walkę ze zmianami klimatu. A dlaczego tak ważne jest i co daje takim miastom jak Elbląg współpraca transgraniczna? No, współpraca transgraniczna to przecież, Szanowni Państwo, wymiana kulturalna, wymiana doświadczeń, tak jak wcześniej powiedziałem, to jest świetne pole do tego, żeby razem realizować projekty i integrować nasze regiony przygraniczne. Naprawdę świetne narzędzie do tego typu działania. Trochę już Pan o tym wspomniał, ale dopytam, jakie obszary obejmuje ta właśnie współpraca? Tak, tutaj przede wszystkim ostatnio pracujemy nad tym, żeby to obejmowało współpracę z młodzieżą, ale właśnie te aspekty środowiskowe, ekologiczne, ale też innowacje i nowe technologie. Także tutaj jest bardzo szeroki wachlarz realizacji tych projektów, zarówno twardych, inwestycyjnych, jak i tych miękkich, związanych właśnie z tymi obszarami. A jakie projekty obecnie realizuje Stowarzyszenie Gmin Euro-Region Bałtyk? No w tej chwili jest tych projektów realizowanych 15, są 3 we współpracy z gminą miasta Elbląg. 2 dotyczą właśnie tych młodzieżowych aspektów, a jeden z nich właśnie tych aspektów demokratycznych. Także, tak jak powiedziałem wcześniej, świetne pole do tego typu współpracy, realizowania projektów. Staramy się z tego korzystać szeroko właśnie na terenie tych wszystkich gmin, które należą, czy samorządów, które należą do naszego stowarzyszenia. A zapytam teraz Pana jeszcze jako samorządowca, który uznaje Pan jako najważniejszy dla naszego miasta? Ja myślę, że przede wszystkim ten związany, chociażby dlatego, jaką mamy sytuację geopolityczną od jakiegoś czasu, to ten związany z demokracją, z tą taką samorządnością, to są bardzo ważne aspekty, ale środowisko, no przecież to dzisiaj nie do pominięcia w żadnym aspekcie. Ochrona środowiska, tak jak wcześniej powiedziałem, walka ze zmianami klimatu, to wszystko trzeba ujmować w naszych projektach i to się dzieje. I naprawdę samorządowcy, z którymi rozmawiam, a należą do stowarzyszenia, są bardzo zadowoleni z tego, że mogą realizować różne projekty na swoich terytoriach. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki funduszom unijnym na współpracę transgraniczną powstały liczne mosty, które łączą polskie i niemieckie miasta. Jednym z nich jest most w Gubinie, który stał się symbolem przyjaźni i współpracy między Polską a Niemcami. Co ciekawe, most ten często staje się miejscem romantycznych spotkań oraz wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty na świeżym powietrzu i festiwale muzyczne. www.interregeurope.eu. Oficjalny portal programu współpracy międzyregionalnej w Europie. Z tej strony dowiesz się, kto może skorzystać z programu Interreg i w jakim celu. Poprzez witrynę możesz także zgłosić swój pomysł online, poprosić o opinię, znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania lub pozyskać partnera do projektu. Program Interreg Europe jest jednym z kluczowych instrumentów unijnej polityki spójności, mającym na celu wspieranie współpracy między regionami w Europie, wymiany doświadczeń, wiedzy i innowacji. Projekty Interreg są finansowane wyłącznie przez Unię Europejską. To jest mit. Choć program Interreg jest współfinansowany przez Unię Europejską, wymaga również wkładu finansowego od lokalnych i regionalnych partnerów. Na przykład w przypadku programu Interreg Brandenburgia Polska 2021 do 2027 dofinansowanie wynosi do 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że reszta środków musi pochodzić z innych źródeł, takich jak budżety regionalne, organizacje pozarządowe lub inne instytucje partnerskie. Współpraca między różnymi poziomami finansowania ma na celu nie tylko wsparcie projektów, ale także zaangażowanie lokalnych społeczności w ich realizację.